Cześć, to znowu my i niestety opuszczamy dzisiaj Stambuł. Bardzo się przyzwyczailiśmy do tego miasta, bardzo nam się tutaj podobało, Tak. ale niestety prawie nasz miesięczny pobyt dobiega końca, więc musimy w końcu jechać dalej, odkrywać inne części Turcji. Opuszczamy nasz wygodny pokój w hotelu i jedziemy. Oglądajcie dalej, a pokażemy Wam, dokąd dzisiaj jedziemy. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Czemu mnie nagrywasz, jak idę zmęczona? Pomimo tego, że spakowaliśmy się lekko i zabraliśmy naprawdę mało rzeczy, to muszę powiedzieć, że jest nam ciężko i jak zawsze okazuje się, że tych rzeczy mamy za dużo. Co prawda nie wiem, co byśmy mogli jeszcze wypakować i czego mogliśmy jeszcze nie zabrać z Polski, ale naprawdę okazuje się, że plecaki mamy za ciężkie. Słuchajcie, dzisiaj burżujsko, idziemy na prom. Będziemy płynąć promem do kolejnego miasta w Turcji, które chcemy odwiedzić. Namawiałam Mohameda bardzo mocno na autostop, dlatego że to nie jest tak bardzo daleko i chciałam bardzo spróbować podróży autostopem, ale Mohamed, fan promów, człowiek wychowany nad morzem, podróżujący dużo promami, powiedział, że płyniemy promem, bo promem pływa się fajnie. Ja nie jestem jakąś super fanką promów, ale to prawda, że widoki z nich są naprawdę ciekawe. Także dzisiaj płyniemy promem. Myślę, że kolejny kierunek już zaliczymy autostopem. That is necessary to wear a mask during the journey. They kindly request you to use your mask, cover your mouth and nose, and to clean the area left again after eating anything. The additional Cześć! Witamy Was już z nowego miasta, które odwiedzamy w Turcji, czyli z Bursy. Przyjechaliśmy tu wczoraj, ale nie mieliśmy za bardzo siły nagrywać, byliśmy już tak zmęczeni. Także zwiedziliśmy kilka miejsc, między innymi najstarsze drzewo tutaj, które jest ogromne, ma 610 lat. I gałęzie mają w sumie od najdłuższego punktu 58 metrów długości, także jest naprawdę ogromne. A dzisiaj zaczynamy już takie standardowe zwiedzanie. Przyszliśmy tutaj na plac, widzicie za nami fontannę. Być może niektórzy z Was, którzy podróżowali po Bałkanach, skojarzą to miejsce z pewną stolicą w Europie. Chodzi oczywiście o Sarajewo. My kiedy tutaj przyszliśmy, od razu przypomnieliśmy sobie nasz pobyt właśnie w Sarajewie.
Jesteśmy w wielkim meczecie. To jest największy meczet tutaj w Burcie i on właśnie słynie z tego, że tutaj w środku meczetu znajduje się miejsce do ablucji, czyli rytualnego obmycia przed modlitwą. I to jest ta fontanna właśnie, którą widzieliście przed chwilą. Teraz jest zagrodzona, tam nie można w ogóle podejść, ale tutaj dookoła można sobie przechodzić. I naprawdę przepiękny jest ten meczet tutaj w środku. Ten meczet naprawdę jest ogromny, ale co nas zaskoczyło tutaj, to że jest tutaj bardzo głośno w środku. My zawsze jak wchodzimy, to staramy się być cicho, nikomu nie przeszkadzać, zrobić trochę zdjęć, coś tam nagrać, ale tak, żeby nie przeszkadzać nikomu w modlitwie. Natomiast ludzie, którzy tutaj przychodzą zwiedzać, a tu przychodzi bardzo dużo turystów, są bardzo głośno. I co ciekawe, zazwyczaj to są turyści lokalni. Dzieci biegają wszędzie, krzyczą, jest straszny hałas. Jestem w szoku, ale tak to właśnie wygląda. Ale jak widzicie, naprawdę ten meczet jest przepiękny w środku i te wszystkie dekoracje i inskrypcje po arabsku naprawdę wyglądają tutaj przepięknie. Zazwyczaj ludzie robią sobie takie jednodniowe wycieczki do Bursy ze Stambułu. Przypływają tak naprawdę promem rano i wyjeżdżają wieczorem, więc spędzają tutaj cały dzień i zwiedzają najważniejsze atrakcje turystyczne. I to się udaje w jeden dzień, bo tak naprawdę tych atrakcji typowo turystycznych może w Bursie nie ma aż tak dużo, ale my tutaj przyjechaliśmy na w sumie 4 dni, dlatego że nie chcemy się spieszyć i chcemy sobie powoli wszystko obejrzeć, ale też poczuć trochę klimat miasta, czego nie da się zrobić tylko w jeden dzień. Tutaj na przykład jest hashtag Bursa i dosłownie wszyscy przychodzą sobie robić tutaj sesje zdjęciowe właśnie z tym hashtagiem. Bursa słynie między innymi z tego, że stąd właśnie pochodzi Iskender Kebab. Tu jest taka oryginalna restauracja, gdzie zaczęto serwować Iskender Kebab. I to jest niesamowite, że wszyscy, którzy tu przyjeżdżają i kręcą jakieś filmy albo opisują później miasto na blogach, mówią, że warto pójść do tej restauracji i spróbować. I absolutnie nikt nie pokazuje, jaka jest kolejka do tego miejsca i ile czasu trzeba stać, żeby tam w ogóle wejść. Chociaż teraz ponoć i tak jest dużo lepiej, dlatego że w obecnej sytuacji jest dużo mniej turystów, więc i tak te kolejki są ponoć krótkie, bo normalnie, kiedy jest normalna ilość turystów tutaj w Bursie, to naprawdę czeka się nawet 2 godziny, żeby w ogóle wejść i dostać stolik. Tak to wygląda, słuchajcie. My nie jesteśmy na tyle szaleni, nie będziemy stać w takiej kolejce, idziemy zjeść gdzieś indziej. Przyszliśmy teraz zobaczyć zielony meczet. W Stambule jest błękitny meczet, a tutaj w Bursie zielony. Ale zanim tam przejdziemy, chcieliśmy Wam pokazać tutaj boczne uliczki, dlatego że one naprawdę wyglądają przepięknie, z budynkami kolorowymi, które są tutaj. Wykorzystujemy moment, dlatego że normalnie tu jest zawsze dużo ludzi. Dzisiaj nie, bo jest niedziela, a poza tym jest dzisiaj dzień wolny, jest święto w Turcji. Także właściwie wszystkie sklepy są pozamykane, ale to sprawia, że po prostu można zobaczyć, jak te uliczki wyglądają. Zresztą zobaczcie tutaj na te kolorowe domy. Idziemy zaraz do meczetu, ale ponieważ przed chwilą był azan, czyli wezwanie na modlitwę, poczekamy parę minut, żeby pójść dopiero po modlitwie, jak już w środku będzie mniej ludzi, żebyśmy nie przeszkadzali robiąc zdjęcia i nagrywając coś w środku. W wejściu bardzo szybko można się zorientować, skąd taka nazwa tego meczetu, zielony meczet.
Właśnie dlatego, że dekoracje w środku wszystkie są zielone i niebieskie. I ten meczet powstał z rozkazu sułtana Mehmeda I i obok, po drugiej stronie ulicy jest grób tego właśnie sułtana, który z kolei wybudował później po jego śmierci jego syn. Słuchajcie, to nasz drugi dzień w Bursie i kontynuujemy zwiedzanie, dlatego że wczoraj nie zdążyliśmy zobaczyć wszystkiego. Teraz znajdujemy się w takim miejscu, które nazywa się Koza-Han. Koza-Han powstało na początku jako karawanseraj, a później zostało przekształcone po prostu w miejsce pełne sklepów. I to, co zazwyczaj można tutaj kupić, to coś typowego dla Bursy, czego nie znajdziecie w innych częściach kraju, czyli wyroby z jedwabiu. Bursa słynie z jedwabiu, a tutaj właściwie można kupić wszystko, co zrobione jest z jedwabiu. Sklepy są tutaj tak dookoła, przechodzi się, a na dole są kawiarnie, można sobie posiedzieć. Całkiem sympatycznie i ładnie to wygląda. Zeszliśmy na dół i pokażę Wam stąd, bo tutaj zdecydowanie lepiej wszystko widać. Okej, tak właśnie wygląda Koza-Han. Na pewno warto tutaj przyjść, jeżeli jesteście w Bursie. Nawet jeżeli nie macie zamiaru robić tutaj zakupów z jedwabiu, czy zakupów rzeczy z jedwabiu, to i tak warto przyjść i zobaczyć, bo budynek jest bardzo ładny, na dodatek jest położony w centrum miasta, więc jest naprawdę blisko. Idziemy na punkt widokowy, a najlepsza część tego punktu widokowego to, że słuchajcie, są ruchome schody i nie trzeba wchodzić przez całą trasę, można sobie kawałek chociaż wjechać. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie znajduje się grobowiec Osmana Gazi. Osman Gazi to był pierwszy sułtan w Imperium Osmańskim i właśnie dlatego nazywa się je Imperium Osmańskim, ponieważ on nazywał się Osman. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj zawsze przy tych grobowcach sułtanów są takie małe groby, to Wam mówię, że to po prostu zazwyczaj są bracia sułtanów, ponieważ kiedy ktoś został sułtanem, istniało ryzyko, że brat będzie próbował go zgładzić. Dlatego też sułtanowie, uprzedzając fakty i wydarzenia historyczne, sami pozbywali się swoich braci, żeby nie mogli odebrać im władzy w imperium. Dlatego też tutaj są po prostu chowani ci młodsi bracia. Często musieli zginąć po prostu w dzieciństwie. I właśnie przy tym grobowcu jest bardzo ładny widok na całe miasto. Ten punkt widokowy, do którego właściwie szliśmy od początku. Zresztą zobaczcie sami. Niestety muszę przerwać to, że jest tak ładnie, słuchajcie. Z tej strony jest bardzo ładnie, z tej strony jest bardzo ładnie, ale tutaj w środku te bloki zupełnie nie pasują w ogóle do całej reszty miasta. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie jak ja, ale od razu mnie to uderzyło w ogóle, że tutaj ta część zupełnie nie pasuje. Ale poza tym jest naprawdę piękny widok. Tu już koniec wideo do Bursy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym mieście i subskrybujcie kanał, będzie nam bardzo miło. No, oczywiście. Do zobaczenia. Cześć.